Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj poopowiadam o różnicach między błędami, awariami, anomaliami, defektami, usterkami, incydentami. Pokażę też, dlaczego nie może być defektów w wymaganiach. To jest taka ciekawostka, o której się ostatnio dowiedziałem na spotkaniu takich bardzo, bardzo mądrych ludzi ISTQB, ale o tym za chwilę. Dziękuję bardzo za przywitanie. To też odpowiem hej. I tu przy okazji wykorzystam ten komentarz, dziękując za niego. Prośba o komentowanie. Jeżeli chcecie zadać pytanie, jeżeli macie, albo zgadzacie się, nie zgadzacie się z tym, co mówię, to prośba o komentowanie. Będę starał się odpowiadać na komentarze. Także to jest live. Jak widzicie, te komentarze do mnie docierają. Ja mogę na nie odpowiadać, więc jedziemy. Temat błędów, anomalii, incydentów to jest taki temat, który testerzy bardzo lubią. To jest temat, który wiąże się trochę z poprawnością polityczną tak naprawdę w komunikacji w projektach, dlatego że w projekcie takim ulubionym hasłem testera jest hej, znalazłem ci błąd. Tak, tester podchodzi do programisty i mówi hej, znalazłem ci błąd. No i co w związku z tym ma zrobić programista? Tak, programistów to generalnie wkurza. W zależności od tego, czy pracujecie w większym korpo, mniejszym korpo, czy macie dobre kontakty z programistami, gorsze kontakty z programistami, tu reakcje mogą być różne. Jeżeli chcemy się poprawnie komunikować w projekcie, tak na poważnie, tak dokładnie, na końcu jesteśmy testerami, jesteśmy w IT, no to powinniśmy się komunikować poprawnie, a tak przy okazji przypomniała mi się jedna historia ostatnio z projektu, która pokazuje specyfikę komunikacji z programistami. Jeden z naszych testerów miał jakąś sprawę do programisty i napisał cześć, czy jesteś? Tak, no i proste takie przywitanie, takie normalne, ogólnoludzkie, spotkało się z bardzo negatywnym, może nie bardzo negatywnym, albo negatywnym stanowczą odpowiedzią programisty, bo programista napisał koledze, że nie powinno się używać na Slacku przynajmniej takich przywitań cześć, czy jesteś. Tak? Bo osoba, która coś robi, dostaje komunikat cześć, czy jesteś, no to odpowiada. Cześć, jestem, tak? Ale czy jakby w pracy, akurat w przerwaniu komuś pracy chodzi o to, żeby się przywitać? No nie, generalnie nie. Więc myśmy w projekcie wprowadzili ostatnio zasadę, że jeżeli ktoś na Slacku pisze cześć, tak, to nie pisze czy jesteś, tylko od razu wyłuszcza swoją sprawę. No i najlepiej, żeby tę sprawę wyłuszczyć dokładnie i konkretnie, no bo wiecie jak jest z programistami. Z programistami jest tak, że albo mówicie konkretnie, albo nie zostaniecie zrozumiani. Więc tak samo tutaj powiedzenie znalazłem ci błąd jest mocno niekonkretne. Jak to można ukonkretnić i jak ten błąd rozdzielić na 3 różne pojęcia, to już pokazuję. Na początek pojadę klasyką ISTQB, CTFL, czyli to, co człowiek, który przychodzi na szkolenie ISTQB albo zaczyna czytać sylabus, dowiaduje się w ciągu pierwszych, no nie 5 minut szkolenia, ale powiedzmy pierwszej godziny szkolenia. Samo pojęcie błąd jest nieprecyzyjne, więc ISTQB rozdziela to i moim zdaniem całkiem słusznie, ja to bardzo popieram, na 3 pojęcia. Pierwsze pojęcie to jest pomyłka. Pomyłka. Co to jest pomyłka? Po angielsku to jest error. Pomyłka to jest akt mylenia się. Pomyłka to jest czynność. Tu jest rzeczownik, ale nie wiem, czemu akurat został użyty error jako rzeczownik, ale jak dla mnie pomyłka to jest ten akt mylenia się. To znaczy coś źle zrozumiałem, ja jako tester albo programista, nie wiem, obschnął mu się palec i zamiast większe równe pisze większe. Więc ta czynność mylenia się to jest pomyłka. Tutaj istotą jakby mylenia się jest człowiek. Tak? Więc narysujmy sobie tutaj człowieczka i dobra, powiedzmy
Ok? Co powstaje w wyniku pomyłki? W wyniku pomyłki powstaje defekt, czyli defekt. I defekt to jest, definicja mówi, czy mówiła kiedyś, materializacja pomyłki w kodzie albo w jakimś innym dokumencie, czyli jeżeli mamy kawałek kodu, nie, powiedzmy, że to są linijki kodu, to gdzieś w którejś linijce kodu pojawia się defekt. Tak? Czyli programista się pomylił i wprowadził defekt do projektu, do kodu, do dokumentu, czy analityk się pomylił, wprowadził defekt do kodu. Tester się pomylił i pomyłka testera spowodowała defekt w przypadku testowym. I defekt koniec końców może, ale nie musi spowodować awarię. Awaria, tak. Awaria z definicji to jest odchylenie od tego, co się powinno zadziać, czyli ja tutaj ściągnę ze slajdów Lucjana Stapa. Lucjan na swoich slajdach przedstawia awarię jako wybuch, więc powiedzmy, że mamy jakąś tam bombę, ta bomba ma jakiś zapalnik, ten zapalnik się pali. Dobra, napiszę jeszcze, żeby było wiadomo, bo przy moich talentach rysunkowych może nie być wiadomo. Tak, to jest bomba, tak? I ta bomba, ona wybuchnie. Tak? Jakby defekt powoduje, nie, bomba wybucha, przepraszam uprzejmie. Bomba, która wybuchnie, to jest defekt, a bomba, która wybucha, to powoduje awarię. I to jest najprostsze wyjaśnienie. Pomyłka, defekt, awaria. Z awariami jest tak, że one mogą się zdarzyć na różnych środowiskach. Tak? Czyli awaria na środowisku produkcyjnym to jest awaria na środowisku testowym, czyli jeżeli na środowisku testowym coś testujecie i coś nie działa, to też według testerów, tak, jest to awaria. Awaria na środowisku deweloperskim, jak na przykład nie przechodzi jakiś unit test, to zasadniczo też jest awaria, tylko ta awaria ona jest nieobsługiwana albo inaczej obsługiwana, albo nieraportowana. Tak to wygląda. Jeżeli są jakieś pytania do tego, co teraz mówię, no to proszę zadawajcie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to przystępnie, czyli mamy pomyłka, defekt i awaria. W sylabusie ISTQB jest dokładnie to, co powiedziałem. Tak? Na skutek pomyłki człowieka mogą powstawać defekty, zwane usterkami lub pluskwami, które w dalszej kolejności mogą prowadzić do wystąpienia awarii. Na takiej zasadzie, jakiej powiedziałem. Dobra. Defekty gdzie mogą być? Mogą być zasadniczo wszędzie, przynajmniej tak mówi sylabus. Defekty mogą występować w dokumentacji, na przykład w specyfikacji wymagań lub w skrypcie testowym, w kodzie źródłowym i tak dalej. No i tutaj w pliku kompilacji. To, co teraz pokazuję, to jest sylabus CTFL w wersji 4, czyli ten całkiem najnowszy. Tak? Tutaj przy okazji jeszcze plik kompilacji. Po angielsku tam jest build file i jak dla mnie tłumaczenie build file na plik kompilacji, no nie wiem, nie, trochę mi się nie podoba. Dobra, ale nie o tym jest live. Ok, tu mam komentarz. Żeby powstał defekt, nie jest konieczna pomyłka deva. Dobra, czyli nie deva, dlatego że jak mamy tutaj defekty, mogą występować w dokumentacji specyfikacji wymagań. I jakbyś mógł sprecyzować, co masz na myśli, tak? Bo jakby z takim komentarzem, że nie jest konieczna pomyłka dewelopera, jasne, jak najbardziej, bo mylić się może każdy. Może się pomylić klient, który coś wam mówi, tak? Może się pomylić analityk, który słucha klienta i coś notuje wymagania. Może się pomylić tester, może się pomylić DevOps czy administrator, który konfiguruje dla was maszynę na środowisko albo na środowisko produkcyjne. Może się pomylić użytkownik, prawda? Wydaje mu się, że wpisuje poprawny PESEL, nie wpisuje poprawnego PESEL-a, więc to jest też pomyłka użytkownika. Więc jakby pytanie do Mateusza, dziękuję bardzo za komentarz przy okazji i pytanie do Mateusza, co miał na myśli? Czy miałeś na myśli to, że niekonieczna pomyłka deva,
tak, czyli pomyłka kogoś innego, czy do powstania defektu nie jest konieczna pomyłka. Przepraszam, tak, znaczy dopytuję, dlatego że ten komunikat nie jest dla mnie jasny. Jeżeli masz na myśli, że nie jest konieczna pomyłka dewelopera, tylko może być kogoś innego, zgadzam się w 100%. Jeżeli masz na myśli to, że nie jest konieczna pomyłka, no to nad tym musiałbym trochę pomyśleć. Znaczy, jeżeli możesz podać przykład, kiedy defekt nie jest elementem pomyłki, nie jest, przepraszam, konsekwencją pomyłki, no to bardzo proszę, żebyś podał taką sytuację. Mnie tak na gorąco tutaj na live nie przychodzi do głowy. Ale może jest. Jeżeli ktoś ma jakieś przykłady defektów, które nie są efektem pomyłki człowieka, bo tak bym to tutaj rozszerzył, to bardzo bym prosił o przykłady. Dobra. Czyli wracając do defektów, to poczekam na komentarze, a w międzyczasie będę kontynuował to, co mówiłem. Defekty mogą występować w dokumentacji zasadniczo. Okej, dobra, mam komentarz. Defekt jako konsekwencja niewiedzy. No okej, dobrze, wiecie co, to konsekwencja niewiedzy, dobra, dopisuję sobie jeden jeszcze, jak się zmieścimy, omówimy sobie root cause analysis, analizę przyczyn podstawowych, dlatego że jak dla mnie niewiedza jest przyczyną podstawową defektu, ale to zostawię na koniec. Jak mi starczy czasu, to jeszcze się tym zajmę, a jeżeli mi nie starczy czasu, to zrobię kolejnego live'a, o ile nie ma już live'a na temat root cause analysis, czyli analizy przyczyn podstawowych, ale bardzo dobry przykład, aczkolwiek moim zdaniem nie bezpośredni. Tak? Pomyłka jest bezpośrednią przyczyną defektu. Pomyłka może wynikać z niewiedzy. Nie? Na przykład, że jakiś switch kompilatora coś robi, nie? I wtedy wprowadzamy defekt w skompilowanym kodzie, bo użyliśmy jakiegoś defektu albo jakiegoś, nie wiem, command line'owego parametru, który nam coś źle skonfiguruje. No, albo jeszcze tam tutaj można podawać rzeczywiście wiele przykładów, także dzięki. Pytanie jeszcze raz, czy pomyłka nie jest jedyną bezpośrednią przyczyną defektów? Także tu wrócę, tak, pomyłka, defekt, awaria i tutaj kartka mi się skończy, można by dopisać niewiedza jako przyczyna pomyłki. Ok. Tak bym to na teraz skomentował. I powiedziałem na początku live'a, że nie może być defektów w wymaganiach, co kłóci się z tym, co jest napisane tutaj w sylabusie. Dlaczego się kłóci? I to była dyskusja, która zaczyna się albo trwa w kręgach ISTQB i w kręgach takich ludzi, którzy zajmują się teorią testowania, bo ISTQB wprowadziło do słownika definicję defektu: niedoskonałość lub wada produktu pracy polegająca na niespełnieniu wymagań. Tak? Zobaczcie. Wada lub niedoskonałość, w czym się zgadzamy? To jest defekt produktu pracy. Tak? To jeszcze nie jest awaria, nie jest już pomyłka, ale polegająca na niespełnieniu wymagań. I teraz pytanie, czy wymagania mogą nie spełniać wymagań? Tak? To jest takie, jakby gdybyśmy stwierdzili, że wymagania mogą nie spełniać wymagań, no to albo wchodzimy w jakieś rozważanie na temat metawymagań, albo wymagań formalnych, tego typu rzeczy, albo wchodzimy w błąd logiczny, on się nazywa idem per idem, czyli tłumaczymy to samo przez to samo, tak? Jakby wchodzimy w rekurencję, no i jesteśmy generalnie, krążymy w kółko. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czemu wierzyć. Czy wierzyć sylabusowi, który mówi, że w dokumentacji, na przykład w specyfikacji wymagań, czy wierzyć słownikowi, że niedoskonałość polega na niespełnieniu wymagań, a te wymagania
Czy wymagania muszą spełniać wymagania, tak? Albo czy wymagania nie mogą spełnić wymagań. Jeżeli się wybieracie na pewnie jakieś piwo z innymi testerami albo na Warszawkę na przykład, no to w ramach networkingu i integracji to dobry temat do dyskutowania. Nie wiem, jaki to ma wpływ na pytania egzaminacyjne i na egzamin. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto wie, kto pisze pytania egzaminacyjne albo kto ma wpływ na sylabusy, no to prośba też o komentarz. Dobra, czyli jeszcze raz wrócę do meritum. Pomyłka, defekt, awaria. Pomyłka powoduje defekty. Na razie taką mamy teorię. Defekty mogą powodować awarię. Też nie każda pomyłka powoduje defekt. Tak? Dlatego, że mamy spell checkery, mamy w tej chwili gdzieś tam czata GPT, który jest nam w stanie sprawdzić pewne rzeczy w kodzie. Mamy kolegów, koleżanki, chociaż to już będzie defekt, który zostanie znaleziony w przeglądzie, więc to się akurat nie liczy. Ale nie każda pomyłka powoduje defekt i nie każdy defekt powoduje awarię. Tak? Dlatego, że pewne awarie mogą być przykrywane. Wyobraźcie sobie system, który leci w kosmos. Tak? Systemy, które lecą w kosmos, one są robione potrójnie i tam są nakładane na 3 wyniki jest nakładany system głosujący, więc nawet jeżeli jeden system ma awarię, no to tak naprawdę i tak wynik całości jest dobry, bo 2 systemy powiedzą dobrze, trzeci system powie źle i sumarycznie system głosujący powie dobrze. Także w takich systemach, w których te awarie są bardzo, bardzo, bardzo kosztowne, to też ludzie mają mechanizmy, czy to zapobiegające, o tym też za sekundę opowiem, czy mechanizmy, które to się nazywa fault tolerance, systemy odporne na błędy i takie systemy też się robi. One są droższe w produkcji, więc może o nich jeszcze nie słyszeliście, ale systemy odporne na błędy też się robi. Idąc dalej, bo jeszcze zostały nam 2 słowa, jeszcze mam komentarz. Okej, rozwiązanie, tak, to jest takie słynne pytanie, czy goli broda, który ma zasadę, że goli tylko tych facetów, którzy się sami nie golą, goli sam siebie. Nie? No to jest mniej więcej tego typu zagadnienie, ale to jest zagadnienie filozoficzno-logiczne, to zostawmy na kiedy indziej. Może trzeba rzeczywiście zawnioskować o to, żeby dostać defekt dokumentacji. Znaczy, komentując, w dyskusji, w której ja uczestniczyłem biernie na temat tych defektów, nawet niekoniecznie w dokumentacji, w wymaganiach, specyficznie w wymaganiach, bo powiedzmy dokumentacja użytkownika powstaje na podstawie wymagań, więc w dokumentacji użytkownika już mogą być błędy, bo dokumentacja powstaje na podstawie wymagań. Ich spełnia je albo ich nie spełnia. Tam było powiedziane tak, że w wymaganiach mamy anomalie. No i zaraz sobie do anomalii przejdziemy. ISTQB nie mówi o anomaliach, bo w słowniku ISTQB nie ma anomalii. Jeżeli chcecie o anomaliach poczytać, to polecam standard IEEE 1044. To jest standard, który się nazywa Standard Classification for Software Anomalies. Tak? Czyli tutaj w samej nazwie standardu szacownej instytucji IEEE już się pojawia nazwa anomalii. No to zobaczmy, co to te anomalie są, bo akurat w tym standardzie też IEEE nie bardzo chce wyjaśnić, co to są anomalie. Jedyne odwołanie do anomalii jest tutaj we wstępie do samego standardu i co tu jest napisane? Anomaly may be used to refer to any abnormality, irregularity, inconsistency or variance from expectations. Ok, czyli tu już nie pojawia się słowo wymaganie, tu się pojawia oczekiwania. Więc w tym momencie rzeczywiście zamiast defekt w dokumentacji, dobra, schowam ten defekt dokumentacji, poprawnie chyba słownikowo jest mówić anomalia. Zresztą tam w tym spotkaniu ISTQB, w którym uczestniczyłem, tam też padła taka propozycja, żeby mówić anomalia w wymaganiach. Więc jeżeli czujecie się hiperpoprawnymi testerami, którzy się lubią hiperpoprawnie wyrażać, no to zgodnie ze słownikiem ISTQB trzeba mówić anomalia w wymaganiach. Wszędzie, gdzie indziej są defekty, ale
a w wymaganiach zostaje tylko anomalia. Bo oczywiście anomalia jako rozbieżność z oczekiwaniami na przykład klienta, to będzie i defekt, i awaria, i no tam wiele tych słów ISTQB będzie pokrywane przez słowo anomalia. W szczególności ja używałem słowa anomalia na to wszystko, co się, na incydent. Tak? Dla mnie anomalia i incydent to jest, czy było do tej pory generalnie to samo. Dobra, zatrzymajmy się chwilę w tej części live'a jeszcze nad anomaliami, dlatego że poleciłem Wam ten standard i ten 1044 IEEE. Chciałem Wam pokazać dwie rzeczy w tym standardzie. Jedna to jest, zaraz, no dobra, przewijam, dobra, już się doprzewijam. O, jedna to jest ten rysunek, proszę bardzo, który pokazuje te zależności, które zacząłem rysować. Tu jest to troszeczkę narysowane bardziej profesjonalnie, czyli mamy defekt. Zobaczcie, nie ma słowa anomalia na tym rysunku. Nie ma. Mamy słowo defekt, tak. Wewnątrz tego słowa jest fault. Nie dociekałem, jaka jest różnica. I tutaj failure may be caused by fault, tak, czy defect may cause failure, tak, czyli defekt może spowodować awarię, bo to tak się tłumaczy, a awaria może być spowodowana przez defekt. Dodatkowo jeszcze tu pojawia się słowo problem, czyli awaria może spowodować problem. Problem już wtedy będzie słowem biznesowym. On nie występuje w ISTQB. To znaczy, czy my jako testerzy zajmujemy się problemami klienta? No chyba nie. Znaczy, nie w takim sensie, że obchodzą nas problemy, potencjalne problemy klienta i od tego jesteśmy testerami, żeby znaleźć te potencjalne, znaczy wychwycić defekty, czy przez obserwację awarii wychwycić defekty, żeby dać szansę ich naprawienia, żeby potem było jak najmniej problemów na produkcji. Tak? Problemy przed produkcją są naszymi problemami. Problemy na produkcji są raczej problemami klienta. No i tu jeszcze dodatkowo, o czym się zupełnie nie zajmujemy, każdy defekt może spowodować software change request, czyli jakieś żądanie zmiany. My to nazywamy raczej raportami i to żądanie zmiany, tak, software change request, to jest corrective change request, czyli tak naprawdę zgłaszamy błędy, już tak tłumacząc na polski prosto, zgłaszamy błędy i te zgłoszenia błędów to są te według standardu 1044 corrective CR. I jeszcze jedną rzecz Wam tutaj chciałem pokazać. Tu jest drugi rysunek, ale jest bardzo podobny. Cykl życia błędu. Tutaj macie na tym rysunku, tutaj na końcu. To jest bardzo, bardzo wysokopoziomowy. Pamiętam wcześniejszą wersję tego standardu, tam to było troszeczkę bardziej rozbudowane. Jest inserted, detected i removed. Tak, więc jeżeli myślimy o błędach czy anomaliach, no to anomalie są wprowadzane tak, przez pomyłkę, potem są wykrywane, miejmy nadzieję, że przez testy i potem są naprawiane przez tych ludzi, którzy mają je naprawić. Czyli do słów pomyłka, defekt, awaria dołożyliśmy czwarte słowo anomalia. Jeszcze mieliśmy błąd, ale to błąd to jest bardzo ogólne słowo. Usterka jest synonimem defektu. Tak? Jeżeli tutaj wrócimy do tego, to defekt to jest to samo co usterka. Możecie mówić tak, możecie mówić tak. Jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek w sylabusie, czy słowo usterka ono występuje. No nie, samo słowo usterka jako takie nie występuje, no ale w sylabusie jest, więc używamy generalnie słowa defekt. Poprawnie usterka jest synonimem defektu. Tu jeszcze jest moim zdaniem kolejny zdobywca nagrody na najśmieszniej przetłumaczone słowo w słowniku ISTQB. Usterka uciekinier. Do niej jeszcze zaraz do tych usterek uciekinierów
za sekundę wrócimy. Tak, escape defect. Nie zastanawiam się, czy można było to lepiej przetłumaczyć. Jak na razie tylko krytykuję, więc jak chcecie się do tego odnieść, to biorę na siebie winę. Dobra. I jeszcze się spotkałem w pewnym projekcie z określeniem symptom. Chyba wtedy w projekcie oznaczało to jedną z charakterystyk awarii. Jeżeli chcecie symptomy, pogrzebać w symptomach, to polecam ten standard Software Anomaly Classification. Tutaj nie będę pokazywał tych tabelek. W tabelkach na temat klasyfikacji tutaj symptomy się pojawią, tak? Bo rzeczywiście, tak jak Mateusz napisał, symptom jest jednym z może nie tyle z charakterystyk, co jednym z elementów opisu awarii. Tak? Czyli jak zgłaszacie błędy, czy zgłaszacie podejrzenie awarii, albo jakby tego nie nazywał, żeby sobie języka nie łamać, to tu się pojawią symptomy. Tak? Jednym z elementów opisu awarii będą jej symptomy. Bardzo dzięki za dodatkowe słowo. To słowo jakby jest częścią i ono wchodzi wewnątrz, jak dla mnie, tak? Wewnątrz definicji awarii. A tak przy okazji to kiedyś chyba mówiłem już na jednym z live'ów na temat jak się raportuje błędy. Jeżeli nie, no to mogę opowiedzieć i wtedy symptom tam też się pojawi. Okay. I ostatnie słowo już, chyba że coś jeszcze podrzucicie, ostatnie słowo jeszcze z tej stajni okołobłędowej to jest incydent. I tutaj pozwoliłem sobie zasięgnąć do dwóch źródeł. Pierwsze źródło to jest polszczyzna.pl, czyli definicja sama tego, co to znaczy. Bardzo dobra definicja. Tak, słowo incydent pochodzi z łacińskich i tak dalej, zdarzający się. Nie? Czyli jeżeli coś się zdarzyło, no to jest to incydent. Wobec tego, czy awaria jest incydentem? Tak, w pewnym zakresie, może inaczej, w pewnym ogólnym, jakby to powiedzieć, incydent jest ogólniejszy niż awaria, tak? Bo incydent oznacza, że coś się zdarzyło. Czy to była awaria? Niekoniecznie, tak? Bo to mogła być na przykład pomyłka pomyłka operatora, osoby, która używa oprogramowania. I w tym sensie zawsze na początku, jak tester znajduje, czy wydaje mu się, tak, że zobaczył awarię, tak, ma jakiś incydent, anomalię, jakby tego nie nazywał, to te anomalie albo incydenty trzeba sprawdzić. Czyli tester, który chce zaraportować błąd, zasadniczo powinien test wykonać jeszcze raz, po to, żeby się upewnić, że to, co widzi, tak, czyli ten incydent albo anomalia, rzeczywiście wynika z awarii oprogramowania, a nie na przykład z jego chociażby niewiedzy. Tak? Bo tester też może nie wiedzieć wszystkiego. Czyli podsumowując, incydent, awaria to są słowa ogólniejsze, incydent, anomalia. Tak? Są słowami ogólniejszymi od słowa awaria. Przechodząc bardziej w stronę IT, skąd się wziął incydent? Incydent wziął się z standardu ITIL. Tutaj jedna ze strony Lean Management opisująca standard ITIL i zobaczcie, tutaj macie na środku definicję, nie wiem, czy mi się udają powiększyć. Dobrze, ok, powiększę, tak. Niezaplanowane przerwanie działania usługi IT albo czasowa redukcja jakości danej usługi. Czyli tłumacząc na testerski i tłumacząc na testy funkcjonalne, oznacza to, że funkcja albo nie zadziałała, albo źle zadziałała, albo czasowa redukcja jakości danej usługi oznacza, że na przykład częściowo zadziałała, częściowo nie zadziałała. Ok. No to w sumie tak naprawdę tyle w temacie. Ja jeszcze wrócę do moich rysunków i podsumuję to pokazując pewne relacje. Czyli tak, pomyłka
powoduje defekt, defekt powoduje awarię i awaria i incydent i anomalia to jak dla mnie to jest to samo, a incydent i anomalia zawierają się powiedzmy, że weźmiemy zbiór, tak? Incydent i anomalia zawierają w sobie awarię, tak? Bo nie wszystkie incydenty i nie wszystkie anomalie, tak jak powiedziałem, są awariami. A co z błędem? Błąd to jest takie słowo kolokwialne, które w zasadzie może znaczyć i to, i w zasadzie to. Tak. Widziałem błąd. Nie? Wiedziałem, co znaczy widziałem błąd? Widziałem błąd znaczy, że coś zadziałało nie tak. Albo, że przeglądałem dokument, wtedy widziałem błąd jako defekt. Nie? Albo, że zrobiłeś błąd, tak? Czyli pomyliłeś się, więc raczej słowo błąd używamy na co dzień w pracy. Jeżeli macie dobrą komunikację, nieformalną komunikację w zespole, to można, jeżeli potrzebujecie napisać raport czy egzamin listę QB zdać, słowa błąd nie używamy. OK. Dobrze, to prośba jeszcze o komentarze, prośba o ewentualne pytania. Jeżeli chcecie poszerzyć albo coś powiedziałem niejasno, to proszę zadajcie pytanie, to postaram się to wyjaśnić. Mam wrażenie, że wszedłem tak w miarę głęboko i porozróżniałem te podstawowe pojęcia pomyłka, defekt, awaria dosyć dobrze. Jeszcze jedną chciałem Wam rzecz, już tak na sam koniec, jeszcze jedną rzecz Wam chciałem opowiedzieć, bo jak już mówimy o pomyłkach, defektach i awariach, to pojawia się też takie zastanowienie, no ale czy my musimy te pomyłki robić? Tak? Czy zawsze w projektach musi być coś nie tak? No, nie zawsze. Tak? Ja mówiłem o pojęciu defect prevention kilka live'ów temu, więc jeżeli kogoś interesuje defect prevention, to odsyłam Was tam. Ostatnio coraz większą karierę robi podobne sformułowanie do defect prevention, bo w defect prevention nie do końca wiadomo, o co chodzi. Tak? Bo defect prevention można potraktować na dwa sposoby. Pierwsze to jest takie, że tworzymy takie metody tworzenia oprogramowania, żeby tych błędów było jak najmniej od samego początku, żeby była jak najlepsza komunikacja z klientem, jak najściślej spisane wymagania i tak dalej, żeby tych defektów, koniec końców, czy błędów, tak, w wszelkiej dokumentacji, czy anomalii w wymaganiach było jak najmniej, a potem defektów we wszystkich innych produktach było jak najmniej. Ewentualnie jeszcze rozumie się defect prevention, czyli zapobieganie błędom w ten sposób, że na przykład testowanie zapobiega błędom albo przeglądy kodu zapobiegają błędom, bo deweloper, który przegląda kod albo któremu kod został przejrzany, on dostaje informację zwrotną, się na jej podstawie uczy i następny kod napisze lepiej. Nie? W ten sposób kontrola jakości też zapobiega błędom. I tutaj, żeby to rozróżnić, to myślę, że dobrze jest jako defect prevention stosować tę pierwszą definicję, którą podałem, czyli to jest zestaw wszelkich technik, tak, i edukacji, i kontroli jakości, i zapewnienia jakości, tak, quality assurance i wszystko, co możecie zrobić, żeby, tak jak to powiedział Philip Crosby w swojej książce, right at first time, tak, żeby zrobić dobrze za pierwszym razem, czyli to jest prawdziwy defect prevention. A to, że robimy kontrolę jakości, która powoduje, że dalej nie ma błędów w kolejnych fazach, to ja bym to nazwał defect containment. Tak? I tutaj wrócę do słownika ISTQB, gdzie tak naprawdę ten usterka uciekinie, tak? Że jakby usterki, defekty powinny żyć jak najkrócej w projekcie. Im żyją dłużej, tym są droższe w naprawie, ale to też może na innego live'a. Więc życzę Wam już na koniec, bo widzę, że nie ma więcej pytań, żebyście tych usterek uciekinierów mieli jak najmniej. Tyle ode mnie dzisiaj merytorycznie. Jeszcze przy okazji
zaproszę Was jak najserdeczniej do naszego kanału na YouTubie, bo dzisiaj na Facebooku pojawiły się pytania, czy to, co mówię, będzie gdzieś zachowane. Tak, te live'y zachowujemy. One wszystkie są opublikowane na YouTubie. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość ma napisy. I także jeżeli chcecie gdzieś tam w autobusie posłuchać bez słuchawek, to też można. Zapraszam Was do lajkowania. Widzę, że tutaj lajki się pojawiły. Bardzo, bardzo dziękuję. To znaczy, że doceniacie. Jeżeli macie jakieś pytania związane z testowaniem, to zapraszam do zadawania, czy to na LinkedInie, czy w komentarzach pod tym, to zrobię następne live dla Was na takie tematy, jakie będziecie chcieli. I na koniec jeszcze też zapraszam na szkolenia. Jeszcze w tym miesiącu moje szkolenie ze mną z inżyniera automatyzacji testów, Test Automation Engineer, przygotowujące do egzaminu certyfikowanego, i do 19-13 października szkolenie z Lucjanem Staffem, ale umknęło mi, które szkolenie. Zapraszam na te szkolenia w szczególności dlatego, że jesteśmy jedyną firmą, którą znam, która oferuje taką gwarancję na szkolenie. Jeżeli przychodzicie do nas na szkolenie, zdajecie potem egzamin. Jeżeli za pierwszym razem powinie Wam się noga na egzaminie, to drugi raz zdajecie na nasz koszt. I tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć tego live'a. Dziękuję bardzo i zapraszam Was bardzo serdecznie za tydzień.